wszystkim. Witam na cotygodniowym live. No nie, przepraszam, tydzień temu nie było, bo był taki przedłużony weekend albo tydzień, który miał 2 poniedziałki. Nie, to możecie sobie wybrać, która wersja była bliższa temu, co robiliście w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj zapraszam na taki temat, który bywa na konferencjach kontrowersyjny. I to jest taki temat, który w IT też się przejawia i w dyskusjach, zwłaszcza programistów, czy powinniśmy, będąc tutaj, mieszkając w Polsce, używać w pracy testerów, programistów języka polskiego, czy powinniśmy zostać przy języku angielskim. I na przykład na którymś z testwaresów Kuba Rosiński powiedział, że absolutnie on uważa, że powinien być używany tylko i wyłącznie język angielski. Tak? Język angielski to jest lingua franca świata informatycznego i w takim razie wszyscy powinniśmy mówić po angielsku. Nie do końca się z tym zgadzam, chociaż z drugiej strony nie można przeginać w stronę taką bardzo polską, dlatego że pamiętam projekt, to był projekt dla Narodowego Banku Polskiego, 20 lat temu mniej więcej robiony i tam chłopaki przepisali w C++, programiści, przepisali w C++ standardową bibliotekę, tak, STL-a, gdzie z klasy string zrobili klasę napis. No i wtedy wszystkie klasy miały nazwy polskojęzyczne. To tak trochę dziwnie brzmi, tym bardziej, że język C++, tak jak Python, Java, one w składni mają zwykle angielskie. Ify, while, then i tak dalej. To też były czasy, kiedy nie było jeszcze UTF-8 i kodowanie języka, kodowanie plików z kodem, nie było do końca jasne, jakie jest, tak? Czyli jak interpretować on i te wszystkie polskie znaki diakrytyzowane. Więc dzisiaj parę minut rozważań na temat tego, jak to powinno być w testowaniu. Czy w testowaniu widzielibyście bardziej język polski, tak jak piszemy, jak piszemy przypadki testowe i biznes mamy po polsku, to bez wątpienia trzeba przypadki testowe też pisać po polsku. Ale jak automatyzujemy albo jak piszemy dokumentację, to pytanie, czy w ogóle pytanie, czy uczyć po polsku, czy uczyć po angielsku, czy szkolenia CTFL-a powinny być po polsku, czy powinny być tylko i wyłącznie po angielsku. Dobra, tutaj widzę komentarz i dziękuję Adam za komentarz. Przypominam też, bardzo proszę o komentowanie i dyskusję. Jeżeli macie zdanie, że tak, albo że nie, albo że to zależy, to proszę wyraźcie je. Przy czym moja gorąca prośba, jeżeli będziecie odpowiadali to zależy, czyli jedyna poprawna odpowiedź w sumie, to napiszcie od czego to zależy. A tutaj przytoczę komentarz Adama. Pamiętam, że moje zdziwienie, gdy w Excelu zobaczyłem zamiast if, jeżeli. Tak, to w Excelu to jest, nie powiem, że masakra, ale w Excelu trzeba się orientować, dlatego że ten sam Excel uruchomiony na wersji anglojęzycznej pakietu Office będzie miał if, a ten sam Excel uruchomiony na polskojęzycznej będzie miał jeżeli w formułach. Na to trzeba uważać. Swoją drogą Google ma chyba to jeszcze bardziej pokręcone, bo to zależy od przeglądarki i też nie wszystkie funkcje są tłumaczone. Ostatnio coś próbowałem zrobić w Google Sheetie i tam część była po polsku, część była po angielsku. Ale to zaparkuję temat, tylko go zasygnalizuję. Najwięcej kłopotów, tak jak już w tym, co Adam mówił, najwięcej kłopotów mi osobiście sprawdza zorientowanie się, czy w formułach pisać przecinki, czy pisać średniki. Dlatego, że wygenerowałem sobie formułę przy pomocy czata GPT, Ctrl-C, Ctrl-V i formuła nie działa. I potem debugowanie, dlaczego nie działa. Okazało się, że formuła jest dobra, ale nie działa, dlatego że ChatGPT wygenerował ją z przecinkami, a moja wersja Google Docs była polska i potrzebowała średników. Dobra, ale to taka drobna dygresja. Jeszcze raz dziękuję Adamowi za komentarz. Wracając do tego, czy
polski czy angielski? Tutaj widzę, że już jeden głos jest za tym, że bardziej angielski, zwłaszcza w tych technicznych aspektach. Tylko że problem czasami bywa taki, że nasi odbiorcy, czy jakby użytkownicy albo ludzie, z którymi współpracujemy, nie znają angielskiego. Jeżeli pracujecie dla polskiego publika, jeżeli pracujecie dla, nie wiem, banków polskich ubezpieczycieli, czy tego typu firm, w których pracują Polacy, nie wiem, czy ustawa o języku polskim obowiązuje aż tak głęboko, żeby nakazywać na przykład pisanie nazw klas w języku polskim w Narodowym Banku Polskim, czy tam PKO BP, czy innych firm, czy agent rządowych, które są typowo polskie. To jeżeli ktoś wie, to prośba o komentarz. Ale do czego zmierzam? Jeżeli będziemy pisali po angielsku, to możemy nie zostać zrozumiani. Więc tak jak powiedziałem, na pewno przypadki testowe muszą być po polsku. Jeżeli automatyzujecie, no to tutaj pojawia się problem, tak? Czy nazwy plików po polsku, czy nazwy zmiennych po polsku i to trzeba dogadać. Jeżeli macie firmy, dla których pracujecie, są anglojęzyczne albo są takie, które powiedzmy są międzynarodowe i w których językiem dopuszczalnym jest angielski, no to wtedy nie ma problemu. Wtedy używamy angielskiego i nawet jeżeli jesteśmy w oddziale polskim, no to używamy angielskiego. Z takich ciekawostek u nas w Amberteamie używamy takiego ERP-a, który nazywa się Dolibar. Całkiem fajne narzędzie, pisane przez Francuzów. Oni teraz kod tłumaczą, nazwijmy to na polski, na angielski tłumaczą, ale bardzo duża część kodu ma też nazwy w środku, na przykład nazwy klas, nazwy plików francuskie. Więc dla mnie to jest dosyć duży kłopot, bo ja francuskiego nie znam. Angielski tak, a francuski nie. Ale przepisują to na angielski, więc może to też jest jakaś wskazówka. Pisać po angielsku, a nie po polsku. Jaki jeszcze może być argument za tym, żeby pisać po polsku, a nie po angielsku? No to pierwszy, tak jak powiedziałem, to jest argument tego, że odbiorcy mogą nie zrozumieć, jeżeli piszecie po angielsku. A drugi argument jest taki, że jak przyswajamy wiedzę, to przyswajamy wiedzę w swoim własnym języku. Najlepiej, tak? No chyba że macie języki obce tak nauczone, że nie macie problemu z tłumaczeniem wewnątrz. Podobno jest tak, że jak do bodajże 6 roku życia dziecko zacznie się uczyć języka jakiegoś tam, to wszystkie języki, których się uczy, lądują mniej więcej w tym samym obszarze mózgu. I nie ma problemu z tłumaczeniem. Dziecko internalizuje wiedzę, internalizuje przekaz, tak samo po polsku, angielsku, niemiecku, tam francusku, wszystkie te języki, może to być na przykład 5 języków, bo są przykłady dzieci, które są wychowywane w takich rodzinach, w których się mówi w 5 językach, no i wtedy w 5 językach rozumieją równie dobrze. I nie ma problemu z tłumaczeniem. Ale jeżeli nie zaczęliście się uczyć języka mając 6 lat, no to nowy język nauczony ląduje w innym obszarze mózgu i wtedy bywają kłopoty z tłumaczeniem, z polskiego na angielski, z angielskiego na polski. Ok. Jedna anegdota jeszcze. Chwila. Komentarz, żebym nie przełączył. W kodzie przypadkiem dokumentacja klient ma zespół odbiorców międzynarodowych. Ok, no to tak jak powiedziałem, więc tutaj popieram. Jeżeli mamy odbiorców międzynarodowych, to używamy angielskiego. Nie wiem jak z Francuzami, to też możecie, jeżeli ktoś pracuje dla firm typowo francuskojęzycznych, albo typowo hiszpańskojęzycznych, albo typowo, nie wiem, włoskojęzycznych, albo jeszcze jakiś inny język, holenderski, czy szwedzki, norweski, to też możecie skomentować, czy wymagane są od Was te języki dokładnie narodowe Waszego klienta. Więc okej. Nie, jeżeli mieszkamy w Polsce, więc bez przesady, skoro istnieje dokumentacja po polsku, to dlaczego mamy się tego wypierać? Oczywiście, jeżeli klient są tylko polski lub w większości polski. Aczkolwiek może być tak, że firma, w której pracujecie, ona sama w sobie nie jest polska. Jest dużo na przykład amerykańskich firm, czy nie wiem, niemieckich firm, które są na polskim rynku i które
No. I te firmy świadczą usługi dla, nie wiem, polskich agent rządowych, na przykład. Nie? I wtedy pytanie, czy pracując w amerykańskiej firmie, robiąc dla polskiego, nie wiem, powiedzmy ministerstwa jakiegoś, finansów, sprawiedliwości czy innego, powinniśmy pisać po polsku czy po angielsku. Spotkałem się z różnym podejściem. W niektórych projektach dla ministerstw były polskie, na przykład wszystko musiało być po polsku, albo przetłumaczone na polski, albo nawet jeżeli była instrukcja, to było wymaganie, że wszystkie instrukcje mają mieć tłumaczenia, nie wiem czy przysięgłe, ale pewnie nie, na polski. A są takie agendy rządowe polskie, które dopuszczają język angielski, więc nie trzeba tłumaczyć na przykład dokumentacji na język polski. Dobra, czyli mniej więcej to zależy. Tak, jeżeli międzynarodowo, nie, jeżeli jesteśmy po polsku. No to teraz się pojawia pytanie właśnie z tym przyswajaniem wiedzy. Czy w ogóle to, co robi SJSI, czyli tłumaczy nie wszystko, bo nie wszystkie sylabusy są przetłumaczone na polski, ale te najbardziej popularne są, czy robi to z sensem, czy robi to bez sensu? Czy potrzebujemy tej literatury po polsku, czy nie potrzebujemy literatury po polsku? I tutaj, tak jak zacząłem mówić na temat przyswajania wiedzy, moim zdaniem ogromna większość ludzi, zwłaszcza tych, którzy się przekwalifikowują tak, na testerów, to nie znają na tyle angielskiego, żeby przyswoić wiedzę dobrze po angielsku. Chociaż przygotowując się do tego live'a, zrobiłem mały research i z tego researchu wynika, że w tych indeksach znajomości, takich światowych indeksach znajomości języka angielskiego na 100 badanych krajów, czy tam ponad 100 badanych krajów, Polacy są, to w jednym artykule było na 13 miejscu, a w drugim artykule było na 16 miejscu, więc jesteśmy bardzo wysoko oceniani jako naród, jako znajomość języka, jako że znamy język angielski, więc być może tak na dobrą sprawę nie ma potrzeby i powiedzmy komentarz, tak, ten, że jeżeli pracujemy dla Polaków, to mówmy po polsku, może nie do końca mieć zastosowania. Tak? To też do rozważenia, czy nie jesteśmy już na tyle poliglotami, czy znamy angielski, żeby spokojnie po angielsku przyjmować, czy to dokumentację, czy to przypadki testowe, czy to kod. Jedna anegdota jeszcze przy okazji z lat 90. Tak a propos mieszania, ja powiedziałem research. Nie, research to jest słowo angielskie i tak już powiedzieliśmy, to zależy, czy po polsku, czy po angielsku, ale bardzo niedobrze jest mieszać. Jeżeli mówimy po polsku, to mówmy po polsku. No ja przepraszam za to słowo research, powinien powiedzieć, że zrobiłem badanie, czy poszukiwanie informacji, byłoby dużo ładniej po polsku, bo jeżeli mówimy pół po polsku, pół po angielsku, no to może być bardzo albo niezrozumiałe, albo źle zrozumiałe, tym bardziej, że są słowa angielskie, które brzmią podobnie do słów polskich i są źle są rozumiane. Na przykład w testowaniu taka typowa pomyłka to jest effectiveness i efficiency, gdzie effectiveness to jest skuteczność, a efficiency to jest efektywność. Zaraz to sprawdzimy może też w słowniku na wszelki wypadek, czy się nie pomyliłem. Więc nie mieszajmy języka, nie mówmy research, mówmy badania, nie tak jak z takich chyba najbardziej karkołomnych sformułowań, to jeden z moich kolegów na studiach powiedział, że coś trzeba wziównąć. No to tak już trochę robi się i strasznie śmiesznie. A z takich innych pomyłek, może troszeczkę śmieszniejszych, to w latach 90. jeden z moich kolegów też, czy już potem na studiach informatyków, jego ojciec był informatykiem, pracował w szkole między innymi jako nauczyciel informatyki i kolega nie przeczytał jednej z lektur. Może się domyślicie, jaka to była lektura. I kolega Marcin, do kolegi Marcina ojciec w domu ma pretensje, no bo pani polonistka poszła do swojego kolegi, nauczyciela informatyki i naskarżyła na syna, który chodził do tej samej szkoły, w której ojciec uczył. No i w domu Marcin ma rozmowę ze swoim ojcem i mówi ojciec do niego, no ty jakiegoś folderu nie przeczytałeś. Więc to tak
Przy okazji, jeżeli ktoś wie, o jaką książkę chodzi, która była lekturą, to też możecie napisać w komentarzach. Okej. Komentarz jeszcze przy okazji. Jeżeli sylabusy JSTQB są tłumaczone na polski, to powinny być robione dobrze. Aha. Okej. Źle się stało, że w sylabusie technicznego analityka testów pojawia się autentykacja, a uwierzytelnienie przepadło. To prośba jeszcze o jakiegoś linka, uwierzytelnienie czy autentykacja, to zaraz sobie zobaczymy. Ja zapiszę, żeby nie zapomnieć. Bo akurat jak przeglądałem słownik przed sylabusem, to autentykacja mi się rzuciła w oczy, to zaraz sobie to też zobaczymy. Dobra. Także dziękuję za ten komentarz. Zaraz do tego się odniosę bardziej poważnie. A może już się odniosę. Bo tak już kończąc w zasadzie te rozważania, bo rzeczywiście zaczęliśmy od to zależy, kontynuowaliśmy przez to zależy. Podałem pewne argumenty za, podałem pewne argumenty przeciw. Czy sylabusy JSTQB są tłumaczone dobrze? To moje zdanie jest takie, że w większości, przynajmniej te, które ja czytałem, są tłumaczone dobrze i są tłumaczone coraz lepiej. I tutaj wielki ukłon, zwłaszcza w stronę Moniki, która sprawdza to od strony językowej. I Monika też nauczyła mnie pewnej sztuczki, którą Wam pokażę, jak się przygotowujecie do JSTQB. Co do akurat technicznego analityka testowego, to ja mam wątpliwość, czy on powinien być przetłumaczony na polski, dlatego że tak jak mówiliśmy, rzeczy techniczne to są rzeczy wewnętrzne, one są blisko kodu i pewne tłumaczenia są moim zdaniem karkołomne albo w ogóle są niepotrzebne, dlatego że jak będziemy czytali dokumentację, na przykład dokumentację jakichś bibliotek do automatyzacji testów, to ona będzie po angielsku. No okej, tutaj drobna przerwa na reklamę. Ja sam napisałem kawałek Gitbooka na temat Locasta i tego, co zrobić w Locaście. On jest napisany po polsku. To możecie ocenić, czy moje wskazówki do tego, jak używać Locasta napisane po polsku są napisane ładnie po polsku, czy nie są. A teraz już na koniec i odnosząc się do tego komentarza i tej autentykacji, chciałem Wam pokazać sztuczkę. Sztuczka polega na tym, że jak zajrzycie do słownika JSTQB, co bardzo, 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 bardzo polecam, zajrzymy sobie teraz do słownika JSTQB, glosary istqb.org, może wrzucę linka od razu. Nie wiem, czy pójdzie. Na LinkedIna chyba moje komentarze nie idą, więc jeżeli poszedł tylko na YouTube'a i na Facebooka, no to najwyżej później dokleję pod wydarzeniem ręcznie. W ogóle glosary JSTQB to dla tych, którzy przygotowują się do certyfikatów, to jest obowiązkowe źródło informacji. Żadne inne, inaczej to sformułuję, wszystkie inne źródła słowników czy słownictwa JSTQB są daleko, albo niekoniecznie daleko, ale są w tyle za glosary istqb.org. Dlatego, że tutaj, jak grupa glosary, working group, glosary, grupa robocza, słownikowa ISTQB pracuje, to od razu tutaj nanosi wszystkie swoje postanowienia. Nie będę teraz wchodził w jakość definicji, które tutaj są. Dziękuję za przeklejenie linka. Nie będę wchodził tutaj w jakość definicji, które są, bo moim zdaniem te definicje są takie, że jak ktoś wie, to wie, a jak nie wie, to i tak nie będzie wiedział w większości. Tak jak powiedzmy ta pierwsza z brzegu adekwatność funkcjonalna, tak? Stopień, w jakim funkcje ułatwiają realizację określonych zadań i celów. I to jest adekwatność funkcjonalna, rzeczywiście. Jeżeli się pamięta, że adekwatność funkcjonalna jest to jeden z podatrybutów
funkcjonalności, nie, nawet główny atrybut, chyba funkcjonalności z ISO 25010, pamięta się kontekst i się przeczytało sylabus, czy było się na szkoleniu, no to jeszcze jest OK. Ale najpierw sztuczka, a potem jeszcze przejdziemy sobie do tej autentykacji. I dobra, sztuczka polega na tym, że pierwsza rzecz to możemy zmieniać języki. Tak, zmieniać języki na angielski i możemy zmienić język na polski oczywiście, więc jak komuś angielski nie pasuje, no to zapraszam, znaczy polski, angielski, który bardziej Wam się przyda. I teraz, jeżeli potrzebujecie tłumaczenia, to tutaj jak się na te suwaczki kliknie, to po pierwsze można definicje, skróty, synonimy, różne odniesienia można wypisywać. Powiedzmy, nas interesuje nazwa, skrót i filtrowanie nas nie interesuje, ale to nas najbardziej interesuje, czy mnie w tej chwili. Wyświetl również w drugim języku. No i teraz drugi język, powiedzmy, niech będzie angielski i jak naciśniemy zastosuj, to dostajemy wszystkie terminy i po polsku, i po angielsku. Tak? Także jakbyście potrzebowali tłumaczenia, niestety wyszukiwanie działa tylko w tym głównym języku, więc jeżeli chcemy wyszukiwać, no to teraz wyszukujemy po polsku. I co to było? Autentykacja. Jest, tak? Autentykacja, authenticity. No, dla mnie authenticity to jest bardziej autentyczność, ale może coś tutaj nadinterpretuję. I definicja mi się zgadza. Definicja autentykacji to jest stopień, w jakim można udowodnić tożsamość podmiotu lub zasobu. Czy uwierzytelnienie? Uwierzytelnienie to chyba będzie to samo. Tak? Na tyle, na ile kojarzę. Widzę, że tak przy okazji widzę, że nikt jeszcze nie napisał, jaka jest lektura z języka polskiego, która źle przetłumaczona na język polski się nazywa folder. Dobra. Z drugiej strony uwierzytelnienie, pewnie uwierzytelnienie byłoby lepsze, tylko że jak są tłumaczone sylabusy, to pierwsza i nadrzędna reguła jest taka, że jeżeli po angielsku jest użyte authenticity, to po polsku musi być autentykacja. Więc nawet jeżeli tłumacz chciał użyć uwierzytelnienie, bo jest ładniej po polsku, w sumie rzeczywiście jest ładniej po polsku, to musi użyć autentykacji. OK. I ostatnia rzecz z tutaj tego glozary, to możemy wygenerować sobie glozary w PDF-ie. Jeżeli naciśniecie ten przycisk drukarki, to wygeneruje Wam się, no zaraz zobaczymy, trochę ładuje, wygeneruje Wam się PDF, który zawiera ładnie sformatowany dokument, który zawiera cały słownik. No tutaj zobaczymy, ile się będzie ładować. Dobrze, ja jeszcze tutaj wrócę i już na sam koniec chciałem Wam pokazać dwa słowa, bo kiedyś zrobiłem konkurs na... tu się... dobra. Dobra. Ściągnęło mi się jako PDF, no to już Wam nie pokażę, ale to namawiam do spróbowania. Zrobiłem kiedyś konkurs na grupie testowania programowania na najgorzej przetłumaczone, albo najśmieszniej przetłumaczone słowo z języka angielskiego na polski i zwykle wygrywa harness, czyli... dobra, wyszukam po angielsku. Jarzmo testowe, dobra. Jarzmo testowe. Tak. Test harness, jarzmo testowe, czyli środowisko testowe składające się z zaślepek i sterowników. I jest jeszcze drugie, to już jako bonus ode mnie. To się nazywa powstrzymanie fazowe. Tak, powstrzymanie fazowe, phase containment. Przy okazji, jeżeli znacie lepsze tłumaczenie na powstrzymanie fazowe, to zachęcam do wysłania albo do mnie, albo wprost do SCTC, no bo jeżeli siedzimy i narzekamy, że te
tłumaczenia są źle napisane i widzicie jakieś błędy, no jesteście testerami, więc jeżeli widzicie jakiś błąd, no to zgłoście. Także możecie do mnie tutaj w komentarzach, w mailu, na LinkedInie, zapraszam do kontaktu. Ja będę to przekazywał do grupy słownikowej, żeby to zostało poprawione i miejmy nadzieję, zostanie to poprawione. I wracając do powstrzymania fazowego, to jest odsetek defektów, które zostały usunięte w tej samej fazie cyklu życia oprogramowania. Czyli jeżeli mamy na przykład w wymaganiach powstają defekty, potem wykonujemy przegląd wymagań i usuwamy pewne defekty z tych wymagań, no to procent usuniętych defektów, które były wprowadzone w tej fazie wymagań, to jest właśnie powstrzymanie fazowe, phase containment. Oczywiście najlepsze powstrzymanie fazowe to jest 100%, jeżeli mielibyście, czego Wam życzę, już na koniec, 100% powstrzymania fazowego w Waszych projektach. Dobra, jeszcze jeden komentarz. Łoże testowe, tak, to było testbed. No tak, ale jakbyście przetłumaczyli testbed? No testbed to jest taka pewnie, nawet niewielu testerów widziało testbed w działaniu. Nie? Jest to taki element hardware'u, który pozwala testować inny hardware. Jak macie oprogramowanie embedded po angielsku, a po polsku się nazywa oprogramowanie wbudowane i do tego testowania są te łoża testowe czy testbedy. Tak, ale swoją drogą nie przyszłoby mi do głowy, żeby testbed przetłumaczyć. To jest mega techniczna rzecz. Więc jak widzicie, tłumaczenie na polski pewnych rzeczy ma sens, pewnych rzeczy nie ma sensu. W pewnych kontekstach, zwłaszcza jeżeli mówimy tylko po polsku, albo ludzie, z którymi się komunikujemy, to są ludzie polskojęzyczni, no to ma sens używanie słownictwa polskiego. Tak? Nie mówimy bug, mówimy awaria albo błąd. Nie mówimy test case, mówimy przypadek testowy. Tak? No nie wiem, na testbed to nie wiem, czy co można poradzić. Najgorsze słowo do przetłumaczenia, na które ja, dobra, wrócę jeszcze na sekundę. Dla mnie najgorsze słowo to jest struktura, czyli to jest framework. Tu nie ma. Framework, a tu jest unit test framework albo test automation framework, tak? Struktura do testów automatycznych. Nie ma lepszego tłumaczenia. Ja od lat nad tym myślę, jak to lepiej przetłumaczyć. Jak wpadniecie na pomysł, jak przetłumaczyć framework na strukturę, oczywiście abstrahując od odpowiedzi typu wcale tego nie trzeba tłumaczyć, bo wszyscy wiedzą, co to jest framework do automatyzacji testów. Pytanie, czy napisalibyście framework, tak jak się pisze na przykład debugowanie. Debugowanie już jest... nie ma. Dobra, ok. To debugowanie nie ma. Albo wyleciało ze słownika, albo poszukajmy po angielsku. Jest debugging. Zobaczmy, jak to jest na polskie przetłumaczone. No jest. Debugowanie. Ok, przez U napisane, nie przez A. Jeżeli piszecie interface, to interface po polsku się pisze interface, jakbyście chcieli czysto po polsku, a nie interface. Jest wiele takich słów, które są już skalkowane na polski i wtedy też je należy, zgodnie ze słownikiem języka polskiego, czy jakimś słownikiem wyrazów obcych też używać. Także odpowiedź na moje pytanie jest jak zwykle, to zależy. Mam nadzieję, że dostaliście trochę argumentów na temat tego, jak używać, czy czego używać w Waszych projektach. Co do słowników ISTQB, czy sylabusów ISTQB, no to moim zdaniem nie wszystkie powinny być tłumaczone. Na przykład ten, o którym tutaj już mówiliśmy wcześniej, nie powinien być. Ten technical test analyst, to nawet po polsku, po angielsku powiedziałem, techniczny analityk testowy powinien zostać po angielsku, bo jest zbyt techniczny. TAE, tak zwany ogólnie Test Automation Engineer, inżynier automatyzacji testów, moim zdaniem też bym nie tłumaczył. No one są przetłumaczone, bo są popularne. Można zdawać po polsku, można zdawać po angielsku. Wydaje mi się, że to już na sam koniec
I jeszcze jedno wspomnienie z lat 90., gdzie w oprogramowaniu finansowo-księgowym niektóre komunikaty o błędach były specjalnie pisane po angielsku, dlatego że tam ludzie, którzy pracowali z tym oprogramowaniem, oni nie mówili po angielsku. I rzeczy, które mogli poprawić sami, bo to były błędy merytoryczne w księgowaniu, w fakturowaniu, no to dostawały komunikaty po polsku i wtedy ten komunikat mogli sami naprawić. A jeżeli był bardziej techniczny komunikat, typu brak połączenia do bazy danych, brak sieci, czy tam out of memory, tak, brak pamięci, no to wtedy te komunikaty były pisane po angielsku, po to, żeby osoba tego nie zrozumiała, tak, użytkownik tego nie zrozumiał i żeby zawołał informatyka, żeby mu przeczytał i żeby coś od razu naprawił, bo tylko informatyk zakładowy mógł to naprawić. Ok, to ja w zasadzie dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym live'ie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że trochę merytorycznych treści też przemyciłem w ten gorący dzień. Chyba nie widzę, żebyście napisali. Nie ma. Nikt nie napisał, co to jest folder. Może za młodzi jesteście, nie pamiętacie takich starych słów. Kiedyś na folder mówiło się kartoteka, więc tutaj akurat koledze czy ojcu kolegi Marcina chodziło o to, że Marcin nie przeczytał kartoteki Różewicza, tylko tak mu się w głowie przestawiło po informatycznemu i zamiast kartoteki powiedział folder. Nie wiem, czy to Marcin zrozumiał, czy nie, opowiadał to potem na studiach jako anegdotę. Dziękuję bardzo. Na koniec zaproszę Was i do subskrybowania kanału naszego na YouTubie i do lajkowania, do zadawania pytań. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście coś, żeby się pojawiło na live'ie, żeby zostało omówione, no to zapraszam do kontaktu na LinkedInie. Bardzo łatwo mnie znaleźć, Jan Sabak, albo Amber Team Testing i na YouTubie, i na Facebooku, i na LinkedInie. I zapraszam też serdecznie na szkolenia. Wracamy niedługo do szkoły. Nie wiem, czy Wy czujecie już koniec wakacji. Mam nadzieję, że te wakacje się skończą i upały się skończą. Dobra, upały niech się skończą, wakacje niech się nie kończą. Może zostańmy przy tym. I mamy szkolenie na koniec sierpnia, czyli za 2 tygodnie z analityka testów prowadzonego przez Asię Kazun. I od 6 do 8 września mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenia CTFL, czyli to podstawowe szkolenie prowadzone przez Wojtka Becle. Serdecznie zapraszam i dziękuję dzisiaj za uwagę.